Dzień dobry, witam Państwa na stacji Innowacja. To tutaj zaczyna się nasza opowieść o Polakach tworzących usługi i rozwiązania, które powoli podbijają zagraniczne rynki. Pokażemy więc wynalazców, innowatorów pracujących w firmach, instytucjach, na uczelniach. Wszystkich jednak łączy jedno – spektakularny sukces. A ja nazywam się Radek Brzuska i będę Państwa przewodnikiem po innowacyjnej Polsce. Zaczynamy więc naszą podróż. Odjazd! Według danych WHO na świecie brakuje dziś ponad 10 milionów pracowników służb medycznych, czyli tylu, ile mieszkańców ma jedno z największych miast Europy – Paryż. W 2030 roku, a więc całkiem niedługo, ta liczba wzrośnie już do 15 milionów. Dlatego WHO skonstruowała listę najpilniejszych wyzwań zdrowotnych. Wśród nich na czołowych pozycjach znajdują się inwestycje w kadry medyczne. W ten trend doskonale wpisuje się pewna polska aplikacja, której zadaniem jest kształcenie lekarzy przyszłości i to na całym świecie. QP to aplikacja dedykowana studentom medycyny oraz lekarzom, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Łączy interaktywne doznania z najnowszą wiedzą medyczną, nie tylko tą teoretyczną, którą można znaleźć w fachowej literaturze, ale również tą pochodzącą od naukowców, badaczy, wykładowców prestiżowych uczelni czy lekarzy światowej sławy. Aplikacja pozwoli na naukę, zdobywanie nowych doświadczeń, szybką wymianę informacji oraz lekarskie konsultacje online. Wielojęzyczny projekt będzie łączył ze sobą wszystkie medyczne uczelnie, dziesiątki tysięcy lekarzy oraz studentów. Zacznijmy od rozszyfrowania tej zagadkowej nazwy Waszej aplikacji. Skąd ona się wzięła? Żeby to wyjaśnić, to tak naprawdę zaczęło się od domeny, którą nabył mój wspólnik. Jest to o tyle ciekawa domena, że 4-literowa i dzisiaj bardzo trudno takie domeny znaleźć. Następnie musieliśmy wymyśleć akronim, który pasował pod tą domenę i mamy nazwę QP, w związku z czym możemy ją rozwinąć jako Question, Understanding, Practice, Interact, co w zasadzie tłumaczy wszystkie funkcje, które mamy w aplikacji. Skoro udało nam się rozszyfrować tę skomplikowaną nazwę, to wyjaśnijmy, jaki jest cel tej aplikacji. Nasza aplikacja wypełnia bardzo istotną lukę, którą zauważyliśmy pomiędzy wykładami i podręcznikami dla studentów medycyny, a samymi egzaminami, które oni muszą później zdawać. Widzimy tutaj problem, studenci często są zagubieni, wielu z nich odpada po pierwszym roku, więc my niejako prowadzimy za rękę takiego studenta właśnie od wykładów, od książek do samego egzaminu. Dzięki temu zdaje im się łatwiej. Co takiego jest w takim razie w tej aplikacji, co sprawia, że może ona poprowadzić takiego studenta medycyny przez całe studia? W aplikacji mamy 3 główne funkcje. Jest to tryb szybkiego quizu, gdzie można natychmiast w zasadzie podjąć tą praktykę, na przykład będąc w tramwaju. Czyli mamy chwilę, chcemy poćwiczyć, można to zrobić natychmiastowo. Drugi taki tryb to jest tryb wybranego quizu, gdzie możemy skonstruować sobie quiz z konkretnych dyscyplin medycznych bądź systemów ciała. I jest to taki tryb, w którym uczymy się. Natomiast ostatnim trybem jest tryb egzaminacyjny, gdzie możemy podjąć egzamin bardzo podobny do tego, który ma miejsce później w prawdziwym życiu. A czy możemy wskazać to, jaka jest przewaga tego typu aplikacji nad zwyczajnym, tradycyjnym studiowaniem na własną rękę? Przewaga jest znaczna, powiedziałbym, dlatego że każdy użytkownik tworzy własne konto. Tutaj współpracuje sztuczna inteligencja, która uczy się tego użytkownika, stara się wyłapywać słabe strony, pokazywać, gdzie te słabe strony są. I taki użytkownik dodatkowo może sam śledzić swoje działania, śledzić postępy i wychwycić najsłabsze elementy w swojej wiedzy i wzmacniać je poprzez ciągłą praktykę. Skąd w Waszej aplikacji biorą się pytania wraz z odpowiedziami, z których później korzystają użytkownicy? Zaczęliśmy od bardzo ciekawej koncepcji, to znaczy mamy dzisiaj modny crowdfunding i nie tak modny crowdsourcing, czyli pozyskiwanie wiedzy od tłumu, że tak powiem, czyli od użytkowników z internetu. Mamy specjalny program zachęcający dla studentów, którzy przesyłają do nas pytania.
I mamy swoją kadrę nadzorczą, lekarską i lekarze weryfikują te pytania tak, żeby zachować jakość jak najwyższą. I ten model super się sprawdza. Czyli studenci świeżo po egzaminach i zaliczeniach wrzucają pytania i odpowiedzi od siebie, tylko trzeba teraz zadbać o to, żeby te materiały były odpowiedniej jakości. Kim są eksperci, którzy weryfikują wiedzę wrzucaną do waszej bazy danych przez przypadkowych jednak użytkowników? Aplikacja jest skierowana do studentów medycyny, ale również absolwentów uniwersytetów, którzy chcą uzyskać konkretne licencje. Skupiamy się na licencjach zagranicznych, dlatego aplikacja została przygotowana w języku angielskim, także wszystkie pytania pomagają studentom przygotować się do licencji zagranicznych. I w tym momencie możemy się już pochwalić bardzo korzystnymi opiniami. Odwiedziliśmy Wielką Brytanię, przejechaliśmy się przez 10 uniwersytetów, rozmawiając ze studentami o tej aplikacji, pokazując im ją i wiemy, jak bardzo jest ona potrzebna na rynku. Jak chcecie się rozwijać? Jak chcecie docelowo skonstruować całe to rozwiązanie? Znaczy, już mamy opinię zwrotną od studentów. Wiemy, że anatomia jest trudna dla nich i jest problem na zajęciach anatomicznych, żeby każdy przyjrzał się dokładnie temu, co się dzieje na stole. Dlatego chcielibyśmy wprowadzić modele wirtualnej rzeczywistości, które byłyby zgrane z pytaniami. Dzięki temu przy danym pytaniu można było zapoznać się od razu, czego konkretnie pytanie dotyczy. Mamy tutaj partnera ze Stanów Zjednoczonych, firmy, która opracowała taki system i myślimy w tym momencie nad wdrożeniem go w naszą aplikację, a docelowo chcielibyśmy stworzyć uniwersytet online, prawdopodobnie pierwszy na świecie. Rewelacja. Trzymam kciuki, żeby te wszystkie plany się powiodły. Tym bardziej, że jak mówiłem na początku, w skali globalnej potrzebujemy milionów medyków i mam nadzieję, że część tej olbrzymiej liczby zostanie wykształcona dzięki wsparciu waszych narzędzi, a dzięki temu na konto polskiej firmy trafią miliony dolarów. Za to mocno trzymamy kciuki. Gratuluję. Aby korzystać z aplikacji, należy utworzyć swoje konto. Po zalogowaniu można od razu przejść do rozwiązywania zadań poprzez wybranie opcji Quick Quiz. Quizy serwowane są w formie pytań wielokrotnego wyboru. Po wybraniu odpowiedzi użytkownik przechodzi dalej, aż do końca wybranego testu. Aplikacja cały czas śledzi postępy użytkownika i pozwala mu zobaczyć, jakie są jego słabe strony i nad czym należy popracować. To już wszystkie nasze dzisiejsze odkrycia. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, bo jak wkrótce Państwo się dowiedzą, wszystkie drogi prowadzą na przystanek Stacja Innowacji.